kij do mycia tradycyjnego Moermana Takumi. Jak on się rozkłada, jak działa z przyrządem do mycia. Spróbujmy coś tym umyć tutaj. Największą zaletą tego kija jest jego... Recenzowaliśmy już kilka modeli kijów do mycia tradycyjnego na tym kanale, ale Moermana Takumi na tym stole jeszcze nie było. Kij jest idealnym połączeniem ceny, jakości i sztywności, a co za tym idzie, świetnie sprawdza się do świadczenia usług, czy odpowie na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników mycia domowego. Zapraszam zatem do poznania dogłębnie tego kija w dalszej części materiału. Zacznijmy zatem od pokazania w praktyce tego kija, jak on się rozkłada, no i jak działa z przyrządem do mycia. Tutaj mam akurat Pulexa Uni Handle. No i ten przyrząd generalnie nam pasuje do tego kija, mimo tego, że to są inni producenci. Natomiast jeśli chodzi o samego kija, to rozkładamy go poprzez naciśnięcie tego klempa. I tutaj w środku są takie otwory. No i jeżeli ten klemp nam wskoczy w ten otwór, no to kij się blokuje, aczkolwiek na samym klempie też się trzyma. Jeżeli tego kija oczywiście wysuniemy za bardzo, no to tutaj Moerman zastosował taką czerwoną po prostu kropkę w ostatnim tym otworze. Do niej już nam po prostu ten zacisk nie wskoczy do środka, więc wtedy jest znak, że trzeba się cofnąć do tej ostatniej dziurki. No i co? Spróbujmy coś tym umyć tutaj. Okno mam wprawdzie przed sobą, nie na wysokości, ale to narzędzie umożliwia zmianę kąta na tyle, żebym był w stanie myć okno przed sobą. Ponieważ też czasem kij jest wam do tego potrzebny, jeżeli macie jakby przed oknem jakąś przeszkodę, nie? To się zdarza. No to tutaj możemy ściągnąć wodę techniką S. Mniej więcej wygląda to w ten sposób. No i całkiem fajnie nam ten kij pasuje do tego przyrządu. No i teraz tak. Podczas mycia tutaj ten kij nie ma jakby skręcanych sekcji pomiędzy sobą, więc ma on minimalny ruch tutaj taki skrętny, tylko w tym obszarze tych po prostu zacisków. Nie wiem, czy widzicie to pewnie na nagraniu. Zatem, czy to jest wada tego kija? No nie mogę tak jednoznacznie stwierdzić. Wolałbym na pewno, żeby to tutaj się w ogóle nie ruszało, tak jak w przypadku na przykład kijów Waterfed. No ale jakoś bardzo też to nie przeszkadza. Zanim przejdę do omówienia poszczególnych cech tego kija, to jeszcze zaproszę Was do subskrypcji kanału. Jeśli jeszcze mnie subskrybujecie, to będę wdzięczny za zostawienie suba. Gdzieś tam jest przycisk pod filmem. Dobrze. Najpierw długość tego kija. To jest 2,4 metra, 8 stóp. No i rozkłada się on w ten sposób. To jest jego maksymalny wysięg. Nie wiem, czy się nam to zmieści na ekranie. Może się zmieści. 2,4 metra długości, 3 sekcje. Bardzo kompaktowy po złożeniu. To jest duża zaleta. Ponieważ po złożeniu ma około 1,20 m. Chyba największą zaletą tego kija jest jego sztywność. Jest on bardzo tutaj dobrze dopasowany między sekcjami. Bardzo ciasno pasują i on jest też wykonany z grubszą ściankę aluminium niż większość kijów na rynku. Przez to po prostu jest bardzo sztywny. No i to ma takie przełożenie na pracę po prostu w praktyce, że nam się po prostu tym lepiej pracuje. Jeżeli ten kij się wygina, tak jak na przykład tutaj macie inny przykład kija rozkręcanego, no to on ma tutaj dużo większe jakby luzy pomiędzy, nie? Widzicie, że ta sekcja jakby nam tutaj pracuje, no i to ma wpływ po prostu na pracę, dużo gorzej się pracuje kijem, który jest po prostu taki luźny. Nie ma to oczywiście znaczenia gdzieś tam, jeżeli myjecie w warunkach domowych jednorazowe mycie, tylko jeżeli myje się profesjonalnie, no to po prostu to, że ten kij jest tutaj sztywny i on praktycznie nie drgnie pomiędzy sekcjami, ma to po prostu duże przełożenie na pracę w praktyce i jest to po prostu dużo wygodniejsze, dużo mniejsze prawdopodobieństwo jest jakby, że nam gdzieś tam guma przeskoczy przy ściąganiu, że powstanie nam jakaś przez to smuga, nie? Więc to jest taka podstawa. Jak już może zauważyliście, ten kij jest tutaj spłaszczony w jednym miejscu, czyli jakby nie jest okrągły w całości, tylko jest spłaszczony, no i dzięki temu spłaszczeniu nam też ten kij się tutaj nie skręca jakby w środku, nie? Tutaj nie jesteśmy w stanie go obkręcić, więc w przypadku takiego kija, który ma taki zwykły zacisk skręcany, to tutaj jakby nam się przy rozkładaniu on już może kręcić. No jeżeli go skręcimy jakby za lekko, to też gdzieś tam, jeżeli mocniej coś dociśniemy, no to jest szansa, że nam się po prostu skręci ten kij tutaj
przy tym właśnie dociśnięciu, że nam cała ściągaczka się przekręci. To, co jeszcze daje to spłaszczenie, to po prostu fajnie tutaj w dłoni też się to układa. Nie jest właśnie tak, że nam się chce przekręcić w tej ręce, tylko dodatkowo się palce spierają na tym wypłaszczeniu i to też troszkę poprawia komfort pracy. Kij jest generalnie wykonany z aluminium, zaciski są z tutaj tworzywa sztucznego. Tutaj dodatkowo na uchwycie jest guma, jak na większości kijów Moermana. No i to aluminium tutaj jest po prostu troszkę grubsze są grubsze ścianki niż w tych kijach podstawowych Moermana. Także tutaj ten kij też będzie przez to odrobinę cięższy, ale myślę, że to nie rzutuje jakoś przy tej długości na pewno na warunki pracy. Jeśli chodzi o jakość wykonania tego kija, to nie mogę się tutaj za bardzo do czegoś przyczepić. Jedyne wydaje mi się, co mogłoby być w przyszłości tutaj może poprawione, zmodyfikowane, to żeby te klampy były, nie wiem, albo z jakiegoś innego tworzywa, albo z aluminium, żeby po prostu to było bardziej trwałe. Te klampy są też wymienne. Można dokupić same klampy. Jeśli byście potrzebowali takich do swojego kija Takumi, to się możecie z nami skontaktować. Na pewno jesteśmy w stanie takie klampy zorganizować. To jest po prostu element wymienny, wykręca się tutaj śrubę. No i to jest w zasadzie jedyne, do czego jestem w stanie się przyczepić, jeśli chodzi o jakość wykonania tego kija. No bo tak, to jest naprawdę dobrze wykonany. Materiały są sztywne i to ma w ten sposób właśnie działać w profesjonalnym myciu okien. To przejdźmy może do dopasowania do narzędzi różnych producentów. Jeśli chodzi o Moermana, no to oczywiście on idealnie tutaj ze sobą gra. Działa zabezpieczenie zapobiegające spadaniu, czy właśnie przekręcaniu tego narzędzia na kiju w fajny sposób, także to jest tutaj dopasowane i dograne. No, oczywiście tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. W przypadku Wagtaila jakby jak najbardziej też to pasuje, tylko no już wtedy działamy tylko na zasadzie zatarcia, po prostu uchwytu na tym stożku, więc no przez lekkie przekręcenie zdejmujemy i przez lekkie przekręcenie zakładamy, żeby to po prostu tutaj ze sobą grało. Jeśli chodzi o na przykład myjkę Makera, to bardzo podobny rozmiar, troszkę może głębiej ona wchodzi niż ten Wagtail. Jeśli chodzi o Ungera, no to tutaj też również bardzo podobnie, no i też to zabezpieczenie jakby nie działa nam. Narzędzie może się zsunąć, jeżeli będziemy nim po prostu dłużej pracować i tutaj poluzować. Natomiast jeśli chodzi o uchwyt Kulexa, no to tam już widzieliście na początku materiału, ale tutaj jeszcze w przypadku ściągaczki Alumaxa działa to też w analogiczny sposób, tylko na zasadzie zatarcia. To, o czym tu jeszcze warto wspomnieć, no to, że sam stożek też jest wymienny, więc jeżeli on by się Wam uszkodził w jakiś sposób, no to możecie oczywiście sam stożek też zakupić. No i myślę, że w ramach podsumowania mogę określić, że ten kij świetnie sprawdzi się jakby do mycia witryn takich do 4 metrów wysokości, do mycia dowolnych przeszkleń do 4 metrów wysokości. Bez problemu takim kijem sobie poradzimy. Znacznie zwiększa on komfort pracy na takich wysokościach względem takiego kija, który ma po prostu skręcane zaciski. Lepiej się tym pracuje i wygodniej, więc najprawdopodobniej też szybciej, bo po prostu mniejsze jest prawdopodobieństwo błędu, nie trzeba się aż tak pilnować, że gdzieś nam tam właśnie guma przeskoczy. No i jest to kij dedykowany raczej dla profesjonalistów, czyli osób, które po prostu świadczą usługi mycia okien i przeszkleń. Natomiast jeżeli ktoś ma duże wymagania to do mycia domowego, to też spełni te wymagania w pełni, no i może warto za taki kij dopłacić. Natomiast to, co Was ciekawi, to pewnie cena. Gdzieś tutaj właśnie się wyświetla na ekranie ten produkt. To jest oczywiście cena na dzień nagrania tego materiału. Później może być tańszy, bo może być w promocji, a może być droższy, bo producent gdzieś podniósł cenę detaliczną. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeśli macie jakieś przemyślenia odnośnie tego kija, pytania, to śmiało możecie zadać je w komentarzach lub napisać do nas prywatnie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!